Dziewczyny towary niosą. Czarina! O, nowego. Brat, dawaj. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Jak to daleko w Tadżykistanie. Musimy się już bardzo szybko zawinąć z hotelu, w sensie nie z hotelu, tylko na śniadanie, bo jeszcze 7 minut będą serwować śniadanie. Pokażę Wam troszkę, jak wygląda hotel, w którym teraz jestem. To jest hotel 3-gwiazdkowy. Ciekaw jestem, czy zgadniecie cenę, więc obserwujcie i myślcie, ile kierownik mógł zapłacić za dobę w tym hotelu. Dobra, lecimy, bo zostanę na lodzie, a tutaj w tej okolicy jakoś tak dziwnie jest, że tutaj w ogóle nic nie ma do jedzenia. Więc to śniadanie jest kluczowe. Lecimy. Taką wycieczkę zabiorę. Hotel, powiedziałbym, jest ogromny, ale jest w naprawdę ciekawym stanie. Proszę zobaczyć. Ma taki tradycyjny charakter. Tutaj chłopaki. No jest puściutko. Salam alejkum. Tutaj. Siema mordo. To jest strój bardzo tradycyjny. Dużo ceramiki, tekstyliów, jakieś dywaniki, obrazy, zdjęcia. Jedyny minus jest taki, że jak mieszkasz po tej stronie, tak jak ja, to słyszysz ulicę. Jak mieszkasz po tej stronie, to słyszysz dyskotekę. Słuchajcie, miejsce do planowania i miejsce śniadania. Są 3 osoby. Herbatka zielona, kasza manna, chlebek kilkudniowy, winogronko, 3 jabłuszka, ciastka, których nie ruszam, jakieś wariactwo pudrowe, którego też nie ruszam. To ruszę, tego nie ruszę. Kurczę, najgorsze jest to, że oni tutaj, jak ktoś skończy i nie zje na przykład tego, to przykładają od jednego klienta do drugiego, wiesz, nawet na twoich oczach. To trochę takie nieprzyjemne. Ale jak zobaczycie, restauracja naprawdę dobrze wygląda. Przez kilka dni, jak tutaj zajadałem sobie śniadanko, to zawsze sobie tutaj po prostu planowałem. Cały dzień. Plan to podstawa sukcesu. Zobaczcie, jakie ładne dziewczyny na ścianie. W Taszkencie można zobaczyć, w Samarkandzie już rzadziej tak uwolnione, powiedziałbym, nowa generacja. Tak jak obiecałem, jak to się nazywa, room tour. Żeby nie było, że sandałów nie myję, to myję sandały. W sensie uprałem sandały. Pokazuję Wam, jak wygląda kierownicza kwatera, w której kierownik nabierał trochę sił. To jestem ja. Wciąż żyję, wciąż się trzymam. Lodóweczka, jak to w 3-gwiazdkowym hotelu przyzwoicie powinno być. Telewizor, który jest odłączony z dekoderem. Tutaj wielkie okna. Zauważcie, że sufit jest po prostu z jakieś 4 metry. Paf. No więc to daje taką przestrzeń. Teraz przejdę do łazienki, żebyście sobie zobaczyli, jak łazieneczka wygląda. No w takich warunkach można odpocząć, nie ma co ukrywać. Łazieneczka, ale przyznam szczerze, że bidet to jest zarąbista sprawa. Kiedyś w swoim domu takie coś zrobię. No więc trochę tutaj poprałem, trochę się zrelaksowałem. Znaczy zrelaksowałem to źle powiedziane, bo moi drodzy, montowałem w czasie, kiedy się relaksowałem. No to chyba nie był tak, to nie była pełna rekonwalescencja. Najgorsze jest to, że tutaj jest ulica i te okna w ogóle nawet nie... Słyszycie? Wszystko słychać z ulicy. Takie okna. Co to w ogóle jest? Z takich ciekawostek. Powiedzcie mi, moi drodzy, co to za strzałka na suficie? Czy ktoś się domyśla? Jeśli nie, to Wam powiem. To jest strzałka do Mekki, Medyny. W tym kierunku poczciwy muzułmanin powinien się modlić. Nie w żadnym innym, w tamtym czy w tamtym. W tym kierunku. Ciekawe, czy jak śpiał, to też śpiał w tym kierunku.
Jak widzicie, moi drodzy, w takich warunkach przyszło się mieszkać i teraz, tak jak pytałem, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, ile kosztuje nocleg w takim hotelu. Dajcie znać, a ja po prostu przeczytam sobie wasze komentarze i jak ktoś z was zgadnie, plus minus 5 zł, dobra? Żeby było łatwiej. Jak ktoś z was zgadnie, to po prostu napiszę pod tym komentarzem: zgadłeś. Nie będę pisał pod wszystkimi, że nie zgadliście. Jeżeli nie macie mojej odpowiedzi, albo macie emotikonkę pod komentarzem, to znaczy, że nie zgadliście. Dobra? Jak zgadliście, to znaczy, że plus minus 5 zł, to napiszę, że zgadliście. No więc trzeba się zbierać, pakować plececzek i jechać w stronę Tadżykistanu. W ogóle, jak mam nocleg komfortowy, to od razu wszystko piorę, wszystko czyszczę. Nie, że jestem jakimś pedantem, ale wiem, że później mogę nie mieć warunków takich dobrych. No i wyobraźcie sobie, że sandały przez 8 godzin nie wyschły. Temperatura na zewnątrz bardzo mocno spadła. No i muszę teraz trochę to podsuszyć. Nie ma nic gorszego jak mokre sandały albo mokre buty. Ci, co tak mieli, to mnie zrozumieją. Czas się pożegnać z spokojem. Na razie, ruszamy. Halo? Halo? Nie ma, to nie ma. To spływamy. Здесь ключ. Okej. Spasiba, всего доброго. Bye. Udacie. Jak zimno! Jak jest zimno! Jak jest chłodno! Gość mi powiedział w Kazachstanie: spadnie pierwszy mocny deszcz i już zima będzie bardzo blisko. No i czuć, ale jest zimno. Najgorsze w tej całej batalii dzisiaj, którą będziemy toczyć do granicy z Tadżykistanem, jest fakt, że będziemy wkraczać na łańcuch górski nazywany Pamirem. I niestety, przeważnie wysokość tych gór na naszej drodze będzie oscylowała w granicach 2-3 tysięcy. A jak możecie się domyślić, w górach lepiej nie będzie. W górach tylko może być zimniej, a w nocy to będzie naprawdę gruba akcja. Panie szefie kierowniku, co to za naleśniki z rana? Siedzę sobie w autobusie, słyszę, jak rozmawia Uzbek z jakimś turystą. No i ten turysta pyta, jak dojechać na plac główny. On mówi: nie, słuchaj, autobusem nie ma sensu, lepiej weź taksówkę. Plecak mój został. Weź taksówkę. No i taksówka mało kosztuje, tam $6, $5-6 max to jest bardzo tanio. No i jak słyszę, jak ludzie w takim kraju mówią, że dla turysty, że to jest bardzo tanio, bo to jest około tam 20-25 zł. Na tutejsze warunki to jest to naprawdę dużo i tyle taksówka by nie kosztowała na pewno. Ale to, że mówią, że jest tanio, w sensie średnia tutaj dla młodego człowieka to jest jakieś $250. No i uważacie, że ktoś, kto zarabia $250, wziąłby taksówkę za $5-6? No nie, no pojechałby autobusem. Ale wiecie, taka mentalność, jak obserwuję, podsłuchuję czasami, taka mentalność tego człowieka, który przyjechał z zachodu, który ma pieniądze i dla niego jest tanio po prostu. Dla niego można większą cenę dać, bo dla niego jest po prostu tanio. Faktem jest, że mamy więcej pieniędzy, ten pieniądz jest silniejszy, ale to przeświadczenie takie, że każdy jest bogatym turystą i że każdy, kto podróżuje, jest bogaty, to zamyka mentalnie tych ludzi na podróże, a ja już się przyzwyczaiłem, ja już z tym nie walczę, wiecie? Może odrobinę, ale nie dużo. Stoję, czekam na przystanku, 50 minut na autobus, a tutaj jakieś dzikie akcje robią. No i takie to jest życie, życie marynarza, który czeka na dobry wiatr. A jak dobrego wiatru nie ma, no to trzeba sobie ten dobry wiatr znaleźć. Po długich perturbacjach udaje się złapać takiego małego busika za 30 patyków. 30 patyków to jest około
dychy, więc jedziemy na samą granicę. No i miejmy nadzieję, że bez większych perturbacji będzie. Kierownik chorutki, oj chorutki, chorutki. I jeszcze kawałeczek zostało do granicy. Tutaj koleżka nie mówił, że mam z 40 parę lat ten po prawej. Aż tak źle wyglądam. No, ale już mnie poprzyznam szczerze, że męczą pytania o to, jaki jest skład rodziny, albo czy zamężny człowiek. No takie pytania mogą naprawdę zamęczyć już przez tak długi czas tutaj w Azji Centralnej. Więc trzeba być uodpornionym. Привет, брат. Dojechaliśmy z moim koleżką. Mój koleżka zgarnął za mnie 30 000, a tutaj granica. Muszę się trochę przestroić, bo przyznam szczerze, z tej strony idą, ja z tamtej muszę. Przyznam szczerze, że trochę choroba mnie zmogła, ale plan idzie, wykonanie planu idzie, powiedziałbym, krok po kroku. Bardzo wolno, ale idzie. Dziewczyny towary niosą. W tamtą stronę mało ludzi, ale w sumie ma to sens, bo sobie w Uzbekistanie kupią taniej, w Tadżykistanie sprzedadzą drożej. Coś mi się wydaje, że Tadżykistan będzie droższym krajem do podróży. A wypluć? Abym się mylił. A, kamera. Ja cię. Paszport. O, salam alejkum. Нужny paszport? Czekaj. Co tam, pulpet? Chodź. Chodź. Pulpet. Nie bój się. Pulpet. Nie bój się. Wiza ładnie wbita, bez najmniejszych problemów. Chyba najszybciej przebyta granica do tej pory. Zauważcie, jest tak zimno, że chłopaki dywaniki do modlitwy założyli na ramiona. Kumple 2 idą. Tam tylko przeskoczy tą, co widać, jeszcze bramkę i wszystko załatwione. Czarina! A zaraz widzowie powiedzą: ej, kierowniku, nie zaczepiaj czarków. Nie zaczepiaj, bo będą cię gryzły. No i trafiamy kolejny raz. Tutaj już wyjmiemy zaczątek gór, które nazywają się Pamirem, a pamirski łańcuch górski. A tutaj znowu trafiamy na Wygwizdowiu jakąś stację, na punkt graniczny. I de facto tutaj zaraz się rzucą jak żmije. Dawaj ze mną, taksówka, dawaj ze mną. A dzisiaj tak mi się nie chce rozmawiać z tymi ludźmi, bo chory jestem, wiecie, energii mało. Tu pogadam do kamery, do was, a z nimi już mi się nie chce rozmawiać, bo już mnie irytują, bo pytają, ile lat? Żonaty, czy dzieci, czy tego? Czemu nie żonaty? Ile można? Właśnie, tutaj z chłopakami będziemy mieć uzbeckie pieniądze. Tutaj z panem ten. O no. Brat, dawaj. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15, 20, 25. 75, 85, 95, 97. Wymieniłem pieniążki tego ziomeczka w bluzie.
Chce mnie trochę obkręcić na granicy, ale ja jestem starym lisem, więc się nie dam. Tutaj panie bardzo przyjazne dały wrzątek, bo herbaty takiej nie mają, więc swoją pakietkę wrzuciłem. Dostałem takie pierożki, w sensie kupiłem, a to jest takie piekielnie ostre. Ale wszyscy przychodzą się grzać tutaj, bo jest tak cholernie zimno. I spotkałem jeszcze 2 turystów, którzy uciekali z Duszanbeku od zimna, więc to nie jest dobry znak. Ale smaczne. Cebulka, mięso mielone na głębokim oleju robione. Pycha. No i trochę ostrego, bo zimno. O kurde, piekło. Kolegę spotkałem, takie palto grube miał. No normalnie mówię wam, z 1,5 centymetra grubości. Taki wiecie, zbudowany gość. Nie wiem o co za bardzo chodzi, ale... Nie jadę. Автостопом чеке. Autostopem pojadę. No. I wyobraźcie sobie jedną bardzo ciekawą rzecz na granicach. Ja autostopem pajdu. Nie tego. Zaraz będę z tego. Czekajcie, bo się zakręciłem jak makaron w rossole. Ciekawa sytuacja na granicach. Jak widzą turystę, ja nie wiem, czy pozostali tak podróżują, czy tylko ja tak nie podróżuję, bo po prostu, a możecie mnie wyjaśnić. Kiedy na granicę nie wjadę, no to proponują mi taksówki jakieś, nie wiem, 300 km do stolicy od razu, albo 400 do stolicy. Czy ja wyglądam na człowieka, któremu zależy przekroczyć granicę i od razu się znaleźć w stolicy? Co ja nie wiem, jak wyglądają knajpy w stolicy? Co ja nie wiem, jak wygląda chodnik, asfalt? Mnie to kompletnie nie interesuje. I ja już przestałem to w ogóle tłumaczyć tym ludziom, bo to przecież nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że większość osób podróżujących ładują tak: granica, samochód u kogoś na granicy, jedziemy do stolicy, po 2 dni w stolicy, kolejne duże miasto. To przecież nie o to chodzi. W dużym mieście, słuchajcie, trochę świata już zobaczyłem w okularach, bo wadę mam, ale co prawda zobaczyłem. To nie o to chodzi. Wielkie miasta są bardzo podobne, są schematycznie podobne do tego, co mamy u nas. I po co ja mam jechać, cenny czas tracić w dużych miastach? Oczywiście do niektórych miast trzeba zajechać, żeby zobaczyć pewne atrakcje, tak? Tak jak Samarkanda, tak jak w Taszkencie. Nie negujmy tego całkowicie, ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na miastach. Skupiajmy się na małych miejscowościach, w których ten rozwój następuje wolniej. Skupiajmy się na wioskach, skupiajmy się na drodze. Na drodze. Dlaczego na drodze? Ponieważ tutaj, kiedy łapiesz autostopa, kierowca nie świadczy ci usługi i jedzie prosto tylko przed siebie, tylko on po prostu z dobrej woli się zatrzymuje i on ci daje tą podwózkę 10 km. Kiedy pieniądze wchodzą w grę, zmienia to całkowicie myślenie ludzi. Mi nie szkoda pieniędzy, naprawdę nie szkoda, ale uwierzcie mi, pieniądze psują relacje. Bo jeżeli ja teraz jechałem busikiem z takim gościem tutaj na granicę, ja mu zapłaciłem, wymieniliśmy się po prostu kilkoma zdaniami i tyle. No i tam nie ma takiej więzi. Takiej więzi po prostu. O, nie. Koleżanka tam wafelka wcinała. Człowieku, jak ja bym tam załadował z plecakiem, to byśmy nie ruszyli. Tą opliną. Dzisiaj, moi drodzy, nocleg tutaj w 5-gwiazdkowym hotelu. No właśnie w tym. Nawet koza jest, widzicie? Śmiać się możecie, ale ja pierdzielę. Ja zakładam skarpety i zakładam polar. Jest tak zimno, że no do wytrzymania to nie jest, bo bym wytrzymał. Ale jest po prostu normalnie ten wiatr tutaj sprawia tak, że po prostu normalnie aż to przeszywa, tak normalnie aż ciary po plecach idą. Jeszcze 15 km, zaraz spróbuję złapać stopa, jak nie złapię stopa, to po prostu pojadę taksówką, ale faktycznie no lipa totalna.
Polar ładuje. I wyobraźcie sobie, że to są wszystkie warstwy, które mam. Już nic nie mam cieplejszego. Chyba będzie trzeba zainwestować w coś cieplejszego. W jakimś tutaj szmateksie czy coś w ten deseń. Jakieś palto kupię, czajcie, takie palto kupię, ale kurde odwalę. Jak tutaj pojadę, jakiś szmatek znajdę, to takie wielkie palto kupię. Takie radzieckie, sowieckie, wielkie palto. I będzie elegancko. Nie będzie tam kierowniku, że zimno. O szefie, jeszcze skarpety do sandałów i jesteśmy w domu. Gdzie są skarpety, ty? Zostawiłem w Samarkandzie? Nie, są skarpetunie. No i teraz cieplutko. Ciepłutko i tak można podróżować. U ciebie очень хорошие пальто. Чапон. Czapon. Чапон. Można zjeść czapon z pakupety. 1, 2. Jest. I jeszcze pyk, trzeci. 3, 2, 1. Давай, давай. Хорошо. Piątkę zbiłem z chłopakami, ale koleżka ma tego czapona fajnego. Zobaczcie, jakie cudowne widoki. Mój kolega od czapana poszedł. Autostop idzie, powiedziałbym, marnie. Salam alaikum. Autostop idzie co najmniej marnie, no bo maszyny nie jadą, a jak jadą, to tylko w stronę Uzbekistanu. Naprawdę ze strony Tadżykistanu Uzbekistan nie trochę tych maszyn jedzie. Siema dziku, trochę tych maszyn jedzie, ale z drugiej strony z Uzbekistanu w Tadżykistan bardzo mało, bardzo mało. Szanowni widzowie, nie pozostaje mi nic innego. Dzięki Paweł. Jak zaprosić Was serdecznie na oglądanie nowej serii filmów na kanale Jak to Daleko, czyli Jak to Daleko w Tadżykistanie. No cudownie, cudownie, cudowna zapowiedź. No i butujemy dalej. Ale ja się tutaj czuję. Czuję się po przekroczeniu granicy, jakbym przyjechał do cioci na wieś w odwiedziny. Czuję taki spokój tutaj. Coś, czego mi brakowało. Jakiś frycek jedzie. Łapiemy? Dawajcie, złapiemy, ty. Dawaj frycek. Ty! Pierwszy autostop. Łapanie autostopa w Tadżykistanie. I nie tego. Nie... Bez sukcesu. Numer 2, ty. 3, 2, 1. Też. O, do 2 razy sztuka, mordo. Widziałeś to? Magiczny kierowniczy finger. Kciuk mistrza. Kciuk mistrza kierownika. Рай читаешь, не ошибаясь. Tak weźmą. Всего доброго, спасибо. Jeszcze raz. Добрый Autostopa złapaliśmy. Ale chłopacy mili. I gość do mnie mówi: wiesz co? Ja mówię: co? A on mówi: myślisz, że ja bym się nie zatrzymał? Ja mówię: no nie wiem. On mówi do mnie: jak ja widzę, że u nas idzie ulicą gość, w sensie gość, że przyjezdny, to u nas gościna jest obowiązkowa, że ja bym cię w życiu nie zostawił. Ja bym się sam nawet zatrzymał, zapytać, czy ty potrzebujesz pomocy, czy ty potrzebujesz podwiezienia. Niesamowite. Niesamowita ciepłota, niesamowita kultura, niesamowita ogólnie taka życzliwość. Taka ludzka życzliwość. Trzeba przyznać, że ten Tadżykistan to moje klimaty. O, bankomat jest, proszę bardzo. A tutaj zaraz zajdziemy, jeszcze internet ogarniemy, dobrze? Tutaj za winklem u Marzenki. Proszę bardzo, u Marzenki. O, Tisel.
Pewnie od Tadżykistan są. Myślicie, że kłopoty się skończyły? Nie. Słuchajcie, simkę zrobiłem, internet mam, hajsu nie ma. W bankomatach hajsu nie ma, jest piątek, balują ludzie. Hajs wybierają, bankomaty są puste. Niemca spotkałem. Mówię, skąd on jest, Sylwester? Tam idzie, mamy kontakt do siebie. I on mówi, że on hajsu w ogóle nie ma. Hello, how are you, bro? And koleżanka, hajsu w ogóle nie ma i sytuacja taka, że tego. O, tutaj mogę wymienić, idę, zaraz sprawdzimy. Biuro, ale zapach, taki stary zapach. Słońce zachodzi, więc pomalutku trzeba znaleźć miejsce na nocleg, żeby nie zamarznąć. Naprawdę tutaj temperatura jest po prostu spotęgowana jeszcze bardziej wiatrem. I powiem wam, że w namiocie dałoby się przekimać, ale idę do hostelu takiego, w którym mogą być teoretycznie podróżnicy. Salam alejkum, mój koleżka. Aktor. Sprawdzę, czy tam jest miejscówka. Później jak już znajdę tam miejscówkę, to muszę coś zjeść. Bo słuchajcie, bez jedzenia ciało szybciej się wychładza. Mniej energii, siema dziki, mniej energii, człowiek szybciej po prostu czuje się zmęczony, szybciej jest dyskomfort. Może jakieś palto faktycznie jutro tutaj przyjdę, kupię. O, można na ulicy wdepnąć, hop. Jak w nocy idziesz i nie uważasz, to można wpaść. Szanowni widzowie, muszę kończyć ten odcinek. Słońce już nisko, idę do hostelu ogarnąć dobrą cenę. Pamiętajcie, zawsze lepiej zagadać bez żadnych tam stron internetowych tutaj po tej stronie świata, ze względu na to, że strony internetowe, jak bukujesz przez stronę, no to ona zabiera trochę hajsu i jak ona zabiera hajs, no to ten gość traci, ale to jest karta przetargowa, bo mówisz tak, wpadasz i mówisz, siema, jaka kwota? No i załóżmy, jak kosztuje nocleg 50 zł, to oni ci mówią, załóżmy 80. Ty mówisz, ty, no nie świruj, wariacie, tutaj jest 50. On mówi, no tutaj to 50, dobra, to za 50. Ty mówisz, no ale kurczę, przez internet nie zabukowałem, więc dawaj zniżkę. No bo i tak zapłacisz dla internetu. Rozumiecie? To jest karta, waluta przetargowa. A jak to nie działa, to wiecie co ja robię? To ja robię mały miszmasz. Ja to nie walczę, moi drodzy. Nie, to już się skończyło, to już nie te czasy. I ja wtedy mówię tak. No dobra, no to ja zamówię przez internet. No i zamawiam przez internet wtedy. Hello! Ale jak pięknie, jak przyjemnie. No cudownie. A jaka ładna pani była, jak się uśmiechnęła do kamery. No to są moje klimaty. Dziki. Jesteśmy w domu. Dobra, moi drodzy, nie ma co tutaj się, wiecie. Hello. Cześć dziewczyny, hello. Nie ma co się tutaj już przedłużać. Co się tu przedłużać? Co to jest w ogóle za język, kierowniku? Ale jak gazem śmierdzi, propanem, butanem. Propan-butan. Strasznie śmierdzi, no są rury. Teraz jakbym zapalił zapałkę, to bym całe miasto wysadził. 33 000 ludzi. Moi drodzy, dziękuję za odcinek, za obecność na odcinku. Pomacam. Fajny kamień. Ej, a to taki kamień jak u mnie w bloku. Blok na fasadzie zrobiony z lat 90. Dziękuję za obecność na odcinku. Mam nadzieję, że u was cieplej. Ale ja tutaj się wymarznę. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Pamiętajcie, uprasza się o ślad węglowy, o moi drodzy łapeczkę i o pocztę sandałową. Nie mylmy z pocztą pantoflową. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękuję raz jeszcze. Ty, wbiłem do kogoś na chatę. Nikogo nie ma, to idę, zanocuję. Halo? Nie ma nikogo. Można kimać. Nie no, żartuję, hostel tutaj jest. Ale szukam właściciela. Są 3 kotki, więc przyjemnie. Tak posesja wygląda. Tutaj w tym mieście obok granicy. 20 km od granicy. Dobra, słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.